Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy kolejny nurtujący Was problem, a mianowicie blizny. Umieściliśmy na Facebooku ogłoszenie, że szukamy osób chętnych, które chciałyby się podzielić z nami swoimi śladami i bliznami po przekłuciach. Kilkoro z nich zaprosiliśmy dzisiaj do odcinka. Pokażemy Wam niektóre blizny. Ja postaram się je troszeczkę omówić i spróbuję przynajmniej wybrać najlepsze specyfiki, aby się ich pozbyć. Agato, mniej więcej 2 tygodnie temu przyszłaś do nas z problemem blizny. Co to była za blizna i gdzie ona była? Tak, I jak powstała? około 1,5 roku temu zrobiłam sobie mikrodermala na dekolcie, nad tatuażem nad ćmą. I po mniej więcej niestety się trochę paskudził, zaczepiałam o niego i stwierdziłam, że jednak muszę go wyjąć. Po około pół roku wyjęłam go, piercer mi wyjął, niestety zrobiła się okropna blizna, wypukła, czerwona, smarowałam ją BioOil i Contratubeksem. Niestety to nie pomogło, cały czas była wypukła. No, jako że jest na dekolcie, stwierdziłam, że chciałabym coś z tym zrobić i pomyślałam, że dobrym rozwiązaniem byłoby usunięcie jej. No i zgłosiłam się z tym problemem do Ciebie. Na zaczerwienienie możesz robić sobie okłady z ciepłego rumianku. 2 razy dziennie, po mniej więcej 2 razy. Oczywiście ślady po szyciu trzeba będzie nadal jeszcze troszkę oczyszczać Octeniseptem. I jak zblednie i będziesz miała jakiś jeszcze taki w miarę widoczny ślad po całym tym zabiegu, można stosować na przykład Cepan albo Contratubeks. On powinien bardzo ładnie Ci tutaj jeszcze z tym pomóc. Okej. A najważniejsze, że ćma cała i blizny nie ma. Tak. Powiedz mi, gdzie masz blizny i po czym to są ślady? Blizny mam tutaj pod obojczykami. Są to blizny po 4 mikrodermalach, które po roku zaczęły same wychodzić, po czym zgłosiłam się do Ciebie z tym problemem i je wyciągnąłeś. I czy to są wszystkie, czy jeszcze gdzieś masz jakieś ślady po przekłuciach? Mam jeszcze niżej. Między piersiami. Tak. No pokaż. To są No tu już, blizny. i to był co? Też mikrodermale czy Surface tu był? Nie, tutaj był Surface, który się totalnie nie trzymał, a miałam go może pół roku i też był wyciągnięty. Najpierw był zmieniany na mniejszy, a potem został wyciągnięty. No i właśnie podoba mi się, jak wyglądają te ślady po mikrodermalach. Staram się zawsze wyjąć je tak, żeby właśnie jak najmniejsze ślady zostały. Tutaj możesz sobie poradzić z takimi preparatami typu Cepan, Contratubex albo właśnie bardzo fajny środek Bliznasil. Jest to preparat do stosowania na stare i nowo powstałe blizny, żeby unikać też przerostu bliznowacenia. Natomiast tutaj między piersiami mógłbym Ci zaproponować dodatkowo jeszcze peeling gruboziarnisty. Może być na przykład to taki fajny peeling z olejem arganowym i ze słonecznika. Ma też odrobinki soli morskiej, więc jest gruboziarnisty. Możesz sobie najpierw zastosować, proszę bardzo, możesz sobie zastosować najpierw peeling. Po peelingu użyć na przykład tego Bliznasilu albo Cepanu czy Contratubeksu. Po jakim czasie mniej więcej działać? Wiesz co, to jest ciężko określić, bo każdy organizm reaguje inaczej. Tak samo jest przy gojeniu różnych ran, skaleczeń, czy złamań, czy przekłuć. No myślę, że na pewno krótki czas będzie z tymi śladami po mikrodermalach, natomiast jeżeli chodzi o ślad po Surface Barze, no tutaj trzeba troszeczkę więcej poświęcić czasu, właśnie szczególnie z użyciem tego peelingu, bo on dobrze będzie ścierać te wypukłe blizny. Na szczęście one są tak czy inaczej koloru ciała, więc to się bardzo w oczy nie rzuca, no natomiast są widoczne po prostu tylko ślady, że tam coś było. Zasadniczo nie jest to coś, czym można byłoby się bardzo przejmować, no szczególnie tymi właśnie śladami po mikrodermalach. Czy masz jeszcze jakieś pytania związane ze swoimi bliznami, śladami po przekłuciach? Chyba nie. Czy wszystko wiesz, jak mniej więcej o nie zadbać? Tak. Gdyby coś nie skutkowało, odezwij się do mnie. Na pewno postaram Ci się dobrać coś innego do tego, żeby jak najlepiej to wyglądało
i ślady były jak najmniejsze. Były to 2 mikrodermale, miałam je około 3 lat. Niestety niechcący je wyjęłam sama sobie Sama sobie oba? paznokciem. Oj. Jeden. A drugi wyjęłaś, bo? Ty mi wyjąłeś. Ale tak, trzeba było wyjąć dlaczego? Bo jednego nie chciałaś, czy też coś się z nim działo? Coś tam, jakieś były brudki. No dobrze, ale ślady na szczęście nie są jakieś takie bardzo paskudne, chociaż są, no, a nie napinaj troszeczkę skóry, o, są wklęsłe, troszeczkę różnią się kolorystycznie od Twojej zdrowej skóry. I tak, na takie ślady można użyć preparatów typu właśnie Cepan, Contratubex i nowość taka fajna Bliznasil. Bliznasil masz? Bardzo dobrze. To jest fajny specyfik, bo jest zarówno na blizny stare, jak i takie nowo powstałe i zapobiega też przerostom, powstawaniu właśnie bliznowców, keloidów. Tak, na szczęście no tutaj się nic wypukłego z tym nie zrobi, ale jest szansa, natomiast gwarancji żadnych 100% Ci nie mogę dać, że to się zmniejszy. Na pewno powinno stać się koloru bardziej cielistego, więc mniej się będzie rzucało w oczy, ale jest też właśnie, tak jak wspomniałem, szansa na to, że one się zmniejszą, obkurczą i będzie to jeszcze mniej się rzucało w oczy. Był przekłowany 2 razy, raz przez koleżankę w gimnazjum. Młody młodości. No tak, no tak. Tak, i drugi no już w salonie piercingu. Chciałbym zobaczyć w takim razie ten ślad w pępku. Pokaż, jak to wygląda. No widać, że na pewno raz wylazł ten kolczyk na bank z ciała. Wyczuwa się wzrost twardy. Jest szansa, że to się zmniejszy. Siadaj sobie. Jest szansa, że to się zmniejszy i można tutaj zastosować preparaty typu BioOil albo krem na bazie masy perłowej Noskar. I do tego by się przydało właśnie zastosować jakiś gruboziarnisty peeling. Może być cukrowy z pestek dyni albo ten osad, który zostaje z kawy sypanej. Ewentualnie na przykład ja mam tutaj taki z oleju arganowego i ze słonecznika. Możesz sobie zobaczyć, jakiej to jest konsystencji. Ładnie pachnie w sumie. I tymi ziarenkami właśnie się wciera w bliznę i później można zastosować ten preparacik. Czy Ty coś sama robiłaś z tym śladem po kolczyku? Jedyne co robiłam, to smarowałam maścią na blizny. Jaką maścią? Cebulową, cepan. Cepan. No to też cepan mam. Cepan jest fajnym specyfikiem, chociaż nie na wszystkie blizny jest skuteczny. Jest jeszcze preparacik, który się nazywa Bliznasil na przykład. Też bardzo fajny środek, ale on jest o tyle ciekawszy niż Cepan i Contratubex, bo jest na blizny zarówno stare, jak i nowo powstałe, a dodatkowo pomaga w tym, aby nie powstał keloid, zbliznowacenie większe, wypukłe tego. Poza takimi preparatami jest jeszcze na przykład możliwość albo wycięcia tego miejsca, założenia tam kilku szwów, lub ewentualnie na przykład usuwanie blizn metodą laserową. Pokazuj od razu. Wstań, pokaż mi, jak to wygląda. Czyli też sobie poszedł precz. Tak, nawet 2 razy. O, proszę. 2 razy postanowił sobie wyjść. Ale na szczęście jest tak, że bardzo twardy ten wzrost nie jest. Co jeszcze? Zaraz sobie omówimy je. I po nieudanych surface'ach. Pokaż. Trzeba To już na pokazać. szczęście niewiele z tego widać. O, no to jest, tu jest malutki, 2 śledziki Tak, są. na szczęście w I porę na szczęście były wyjęte. krótkie też widzę. A drugi niestety był trochę większy, ale został zakryty, tak żeby go w ogóle już nie było widać. O, też bardzo, to czuje się pod palcem, gdzie było, ale bardzo fajny też sposób zakrycia. Tak, jest Tutaj dokładnie było na pewno jedno. Tak. I To widać. drugi ślad jest na krawędzi róży. No ale tak jak ktoś nie wie, to nie widać. No mniej więcej taki był tego zamysł. No i właśnie też kolejny bardzo fajny pomysł, też można się tak zakamuflować.
Jeżeli chodzi o pępek, powiedz mi, jak długo kolczyk w pępku miałaś, po jakim czasie zaczęło się to dziać i ile czasu ma ten ślad? Pierwszy raz, jak zrobiłam, to miałam chyba z 2 miesiące ten kolczyk. I sam sobie wyszedł Tak, już. tak. No to tak. krótko Nie chciałam bardzo. się goić, no bo to jest jednak stal chirurgiczna. Też może mieć wpływ. Tak, materiał jestem nieodpowiedni. uczuleniowcem pod tym Aha, względem no trochę, właśnie. tak, więc muszę już uważać też na te kolczyki, ale zaczął wychodzić i stwierdziłam, że nie, jeszcze wygląda w porządku, no dopóki się nie zerwał. No tak, może się zatrzyma proces. Tak, z taką nadzieją. Później po jakimś czasie, nie wiem, po jakimś roku myślę, że był ponownie ten kolczyk. No to już dużo szybciej go wyjęłam. Jak zobaczyłam, że dzieje się dokładnie to samo, to już szybciej zrezygnowałam jednak z tego. Myślę, że to jest kwestia miesiąca. A ile Miałam czasu jest to teraz, ten ślad? Z 10 lat? 10 lat. No jest, plus jest taki, że nie jest to blizna bardzo twarda, nie jest wypukła. No tutaj wydaje mi się, że nawet lepszym rozwiązaniem byłoby zszycie tego. Nie wszystkie preparaty mogą zadziałać w ten sposób, że to się bardzo obkurczy. Można spróbować zacząć od stosowania rzeczy typu właśnie, no jeżeli to ma tyle lat, to preparaty typu BioOil, Noscar mogą się sprawdzić. Jest jeszcze właśnie coś, co od jakiegoś czasu zacząłem polecać klientom. Bliznasil. To jest też ciekawostka, bo nie jest to tylko i wyłącznie na stare blizny, ale też na świeże. Zapobiega powstawaniu dodatkowo bliznowca, tworzeniu się bliznowca, przerostów dużych i możesz spróbować też używać tego specyfiku. Zobacz sobie, jak to wygląda w środku. Na szczęście tutaj też nie będzie potrzebny peeling do stosowania, bo nie jest to blizna wypukła ani twarda, nie trzeba tego rozbijać, żeby rozmasować. Natomiast ślad po tamtym Surface'ie no jest tak malusieńki, że jeżeli to Ci nie przeszkadza, to z tym można żyć, ewentualnie robisz to samo, co po drugiej stronie. Nie wiem, czy skuteczny przy pępku na przykład byłaby jeszcze opcja laserowa. Wydaje mi się, że gdyby to było wypukłe, wtedy miałoby to większe prawdopodobieństwo na lepszy efekt. No tutaj jest albo właśnie zszycie tego, albo najpierw przetestowanie takich preparatów na zmniejszanie. Są różne rodzaje blizn. Wklęsłe, wypukłe, blade, czerwone, twarde, miękkie. Także należy się skontaktować albo z dermatologiem, albo ze swoim piercerem, który może Wam przynajmniej spróbować doradzić, jaką metodą należy się posłużyć przy danej bliźnie, aby jej się pozbyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś nurtujące Was problemy, pytania, śmiało piszcie do mnie maile. Jeżeli chcecie mi zasugerować jakiś nowy temat odcinka, zostawcie informację w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego.